Ok, samochód mamy włączony. Dla jasności to tutaj wykrywanie pasażerów z tyłu pojazdu jest wyłączone. Wyłączam samochód przyciskiem stop. Wykrywanie pasażerów z tyłu pojazdu tu mam włączone. Ok. Jakiś błąd, nie widzi tam tej funkcji, no bo to takie niedopracowane. Wyłączę też monitorowanie wnętrza, które oczywiście za każdym razem się aktywuje. Jedna i ta druga funkcja. Dobra, zabieram swoje rzeczy z samochodu. No i zamykamy samochód. Raz. W instrukcji było, żeby 2 razy nacisnąć, wtedy alarm powinien się dezaktywować. Okay. Tu dioda nie mruga. To poczekamy. Dobra. Długo nie trzeba było czekać, alarm już się włączył. No to zobaczmy teraz w aplikacji. Ok. Kradzież, lokalizacja. Alarm wewnętrzny. Wyłącz alarm. Tutaj oczywiście się w aplikacji już kliknąłem wyłącz alarm. Natomiast samochód dalej mruga kierunkowskazami. Sygnał dźwiękowy i tak by się wyłączył, bo on się wyłącza po tej krótkiej chwili swojego wycia. Dla jasności jeszcze numer rejestracyjny, numer VIN pojazdu. Żeby wyłączyć, to muszę tutaj wprowadzić PIN. Kliknąłem otwórz w aplikacji, otworzył się. Zamknij. Zamknij. Aktualizacja danych. Zamknij. Zamknij. Nie działa. Może włączę jeszcze raz aplikację. Dobra. Już zrobimy tak. Wezmę aplikację. Informacje. Dam wymuś. O! Zatrybiło, auto się zamknęło. Ok. Zobaczmy jeszcze klapę bagażnika. No. Akurat wczoraj się jeszcze otwierało. Żeby nie było, że tylko kluczyk cyfrowy mam aktywowany, to mam jeszcze przy sobie klucz fizyczny. No nie bardzo działa. Otwiera się do połowy. No ale okej. Ustawię do góry. Piknęło, więc chyba pozycja się zapisała. Zamknij klapę. No i klapa się nie zamknęła, nie domknęła. Trzeba ją dopchać ręcznie. A teraz się otworzy drugi raz nogą. Nie działa. To jest funkcja, którą tu się gdzieś ustawiało z poziomu nawigacji. Ustawienia. Nie tu. Samochód więcej.
Centralny zamek. Monitorowanie wnętrza. No jest. Otwieranie klapy bagażnika ruchem stop. Monitorowanie wnętrza. Wyłącz. Pokazuje się jakiś komunikat. Wallet parking aktywne. Ja nie chcę żaden wallet parking, tylko chcę na przykład zostawić pieska w samochodzie i mieć wyłączone monitorowanie wnętrza. No, teraz wyłączyłem samochód, już ten komunikat, który przedtem miałem, mogłem tu wyłączyć, już się nie pokazał. No, pokazuje się jak mu się chce. Zamykam samochód. No i dupa. To jeszcze klapa nie działa. Wczoraj się otwierała. No i mimo zaprogramowania klapy otwiera się tylko do połowy. O, i zaś klapa się nie domknęła. Poza tym zamykanie drzwi no, trzeba tak dosyć solidnie, bo domykając tak, o, najlepiej z całej siły, tak średnio, no. Wtedy się nam mamy pewność, że nam się zamknie. Co do samego działania jeszcze alarmu, oczywiście aplikacja nie odświeża się na bieżąco, nawet stojąc przy samochodzie to mi pokazuje, że mam zamknięte, a samochód jest otwarty. Trzeba ją odświeżyć. Kliknąłem zamknij. Poczekamy. Poczekamy. Na pewno się zamknie. Prawda, że się zamknie? Zamknie się? No zamknij się. Nie udało się sprawdzić statusu pojazdu. Błąd komunikacji. Zamknij się. Nie da rady. Na Samsungu Audi ma ten kluczyk cyfrowy, który jest w Samsung Wallet przypisany. No i tu to sterowanie jest chyba po BLE, Bluetoothie. To tutaj działa to bezproblemowo, natomiast przez aplikację idzie to przez chmurę. No i działa to w zupełności jakiej się chce. Teraz w aplikacji mam, że jest auto otwarte. Trzeba przeciągnąć w dół. Aktualizacja danych. Dobra, jest. Włączymy klimatyzację. Klimatyzacja została włączona. Dobra. I aktywował się alarm. Dzieje się to za każdym razem. Wyłącz alarm. Nie działa to wyłącz alarm. Alarm dalej wyje. Jedyne co można zrobić, kliknąć otwórz samochód. O ile będzie chciał go nam otworzyć. No nie, nie udało się. Błąd podczas komunikacji. No dobra. Zobaczmy jak to wygląda w innych markach. Mam tutaj Tesla. Nacisnąłem otwórz, auto się otworzyło.
Nacisnąłem zamknij, auto się zamknęło. Nie wiem, czy było widać to. Otwórz. Zamknij. Działa to w momencie. Klimatyzacja. Słychać, że działa. Wyłącz klimatyzację. Tutaj pewnie potrzebuję chwilę, żeby wyłączyć wentylatory. Jeszcze raz. Otwórz. Otwarte. Zamknij. Zamknięte. Ale mamy też tutaj Kiję EV6. Może zobaczmy, jak tutaj działa aplikacja. Tutaj działa stricte przez chmurę. Otwórz otwarte. Za krótko przytrzymałem. Zamknij. Zamknięte. Samochód się ładuje w tym momencie. Działa. Włączę klimatyzację. Zdalnie uruchomiono klimatyzację. Czy wystartowała? Nie wiem, czy będzie słychać, ale ja słyszę. Wyłącz klimatyzację. Wysłano polecenie obsługi. Już słyszę, że się wyłączyła. O ile z tego, co mi wiadomo, aplikacja Tesli, jak jesteśmy w pobliżu, łączy się po Bluetoothie, o tyle aplikacja Key działa cały czas chmurowo. Natomiast Audi dalej sobie mruga radośnie kierunkowskazami, bo chcieliśmy włączyć tylko grzanie. Jak pokazywałem, wyłączyłem wszystkie monitorowania wnętrza, natomiast aplikacja dalej pokazuje, że no było coś, naruszenie wnętrza, tak? Jakiś tam alarm wewnętrzny. Ogrzewanie działa, w środku jest ciepło, ok. Niech się załaduje cała aplikacja. Świetnie. Może zamknę drzwi, nacisnę hamulec, dam drive, podjadę do przodu, do tyłu, przeparkowałem samochód, zamknę samochód. Proszę nie zostawiać w samochodzie dzieci ani zwierząt. Z tyłu na siedzeniach nie ma nic. Ale wyłączę monitorowanie wnętrza. Tu jakiś ten wallet parking. Wyłączę to monitorowanie pasażerów. Czy chcę wyłączyć? Tak, chcę wyłączyć. Ok, wysiadam. Powinien się wyłączyć sam samochód przy wysiadaniu z naciśnięcia. Spróbujemy zamknąć teraz auto z kluczyka. W instrukcji napisali, jak nacisnę drugi raz w ciągu 2 sekund, to dezaktywuje to funkcję alarmu. Czyli w tej sytuacji alarm się nie wyzwolił. Włączymy klimatyzację. Tu pokazuje, że klimatyzacja jest włączona, ale jak wejdziemy, to jest status trwa włączanie, więc to nie jest tak, że tam pokazuje klimatyzacja włączona, ona się włączyła. Nie, to musimy kafelek kliknąć klimatyzacji, dopiero status mamy niżej. Trzeba poczekać. Czekamy. Poczekamy. No i tu mam status dalej trwa włączanie, natomiast jedyne co się włączyło to w tym momencie alarm samochodu. Aktualizacja danych. Wyłącz alarm. Akurat to się zbiegło, że skończyła wyć, bo ona dosyć krótko wyje, na szczęście. O, słychać klimatyzacja ruszyła.
Świetnie. Tutaj też widać, jest czas, to znaczy, że faktycznie ta klimatyzacja działa, jest aktywna. Wyłączę klimatyzację, no ale auto dalej mruga. No i trzeba je odblokować. No ale jesteśmy w domu, nie mam zasięgu, załóżmy. No i tu się robi problem, bo z aplikacji nie mogę tego zrobić, a auto sobie mruga. A chciałbym to zrobić przez chmurę, nie wyciągając kluczyka fizycznego, czy kluczyka cyfrowego tego z Samsung Wallet, który się połączy po Bluetoothie, bo na przykład nie mam zasięgu, jestem od auta kilkaset metrów. No i problem jest taki, że jak nie sprawdzę w aplikacji, czy się alarm włączy, to ona będzie tak było. Otwórz. PIN. Wprowadziłem PIN. Otwórz. Teraz zadziałała. Wyłączyłem aplikację, dając wymuś zatrzymanie. No i po kolejnym włączeniu aplikacji zadziałała. No ale już się robi problem z zamknięciem samochodu, a przypominam, że hipotetycznie jestem od auta kilkaset metrów i nie mogę go teraz znowu zamknąć. Samochód został otwarty, bo jest to jedyna metoda. No i w tym momencie co? Jak ktoś będzie obok samochodu nieuprawniony, wymusiłem zamknięcie jeszcze raz aplikacji. Tu mam zamknięty podany status. OK. No. Zablokował się. Nie wiem, czy to czasowo po otwarciu tak się zrobił, czy na skutek mojego kliknięcia w tej aplikacji. Więc generalnie z funkcjonowaniem tego jest dosyć duży problem. Oczywiście pokażę jeszcze, że na dzień dzisiejszy w aplikacji My Audi nie ma żadnej aktualizacji, a wersja oprogramowania, która jest zainstalowana, też jest to najnowsza aktualizacja 03.10.00C, czyli ta duża aktualizacja, która miała naprawiać rzekomo wszystkie błędy w Audi Q6. No, na dzień dzisiejszy samochód się nie nadaje za bardzo do użytkowania. Nawet stojąc koło auta z kluczykiem nie da się otworzyć klapki w tym samochodzie od ładowania. No, przecież jestem. Zobaczmy w Tesli. Samochód jest zamknięty, widać lusterka złożone. Mam przy sobie kluczyk cyfrowy. Klapka się otworzyła. No dobra, może trzeba Audi otworzyć. No więc otworzyłem. I dopiero wtedy działa nam klapka. No dobra. Być może to taka dziwna funkcjonalność tego samochodu jest. Klapka działa i z tej strony klapka działa. Natomiast bagażnik się zepsuł. Auto się zamknęło, czyli zamyka się po prostu po czasie sama.